Siemanko, pogadamy sobie dzisiaj trochę o obiektywie od Laowy Nanomorph 35 mm z przysłoną 2.4. Zapraszam. Ja już generalnie porównywałem ten obiektyw u mnie na kanale i wypadł on tam w sumie ok. Dużo bardzo was stawiało, że ten obiektyw jest lepszy w porównaniu do Atlasa, z którym go zestawiałem. Był tam jedyny problem z ostrością. Wydawało mi się, że jest to jakby jego charakterystyka. Niemniej jednak napisało do mnie i to Laowa Polska i Laowa Światowa, że coś jest nie tak, dlaczego on jest taki nieostry. Ja powiedziałem, no taki dostałem z fabryki, taki rozpakowałem, tak zrecenzowałem. Oni napisali do mnie, że daj nam chwilę, zastanowimy się, zobaczymy, coś jest nie tak, bo on jest zdecydowanie nieostry. Po kilku dniach, może około tygodnia, wrócili do mnie z rozwiązaniem, co jest fajne ze względu takiego supportu producenta, że monitorują, co się dzieje na rynku i też od razu z tym działają. Okazało się, że wyjechał do mnie ten obiektyw z fabryki nie do końca dokręconą, miał soczewkę ostatnią tuż przy bagnecie. Powiedzieli, zrób to tak, żeby tam tutaj trzeba odkręcić, ewentualnie dokręcić. Wysłali mi jakąś taką instrukcję, z którą podziałałem i nagle stało się wszystko ostre, co było fajne, bo trochę mnie na początku to zniechęciło, że dlaczego to jest takie nieostre i że tracimy trochę na tym, ale po takim szybkim zadziałaniu ze strony producenta i za co mega dziękuję też przede wszystkim Laowie Polska, bo mocno mnie w tym wszystkim tutaj wsparła i nagle otrzymałem świetny produkt, z którego bardzo lubię korzystać, przede wszystkim dlatego, że jest to obiektyw anamorficzny z mocowaniem EF i mogę sobie go zapiąć na mojego Blackmagica i jest to zestaw wtedy taki całkiem fajny turystycznie, bo czy to zabrałem go na przykład do Włoch na zdjęcie, gdzie realizowałem sobie kampanię, czy to na przykład realizuję sobie na przykład na wypady z rodzinką do lasu, gdzie też sobie robię takie mikro dokumenciki nasze z wyjazdów i sprawuje się on tam naprawdę fajnie, bo mam szkło anamorficzne, nie jest ono za duże, nie jest za ciężkie, jest stosunkowo jasne. Jest to bardzo fajne szkło, które daje nam bardzo duże możliwości, z którego ja naprawdę myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że ten obiektyw jest cały czas zapięty gdzieś na moim pokecie. Jeśli na przykład realizuję kampanię digitalową, no to wtedy wiadomo, muszę przejść z fryki i wchodzę na swojego Sigma, na przykład 1835, ale tak poza tym w gotowości cały czas jest gdzieś tam Laowa przygotowana pod nagrywanie, bo lubię charakterystykę tego obiektywu, to zgniecenie, ten look, no i nie jest tak, że ja chcę wychwalać ten obiektyw, bo tak wcale nie jest. Ja to robię patrząc na doświadczenie moje i wasze po wrzuconych filmach na YouTube'a, bo zauważyłem, że ten obiektyw się wam podoba i pisaliście mi w komentarzach, czy to też nawet w wiadomościach prywatnych na Instagramie, że super, że fajnie, że zamawiacie i też chcecie mieć taką charakterystykę, więc fajnie, że ja zrobiłem coś, przyczyniło się coś do czegoś, dzięki czemu wasze prace będą też mogły być lepsze, bo tak jak widzicie, ten obiektyw ma fajny look. Ta flara, którą otrzymujemy z tego obiektywu, jest stosunkowo naturalna. Ona mnie nie gryzie. Starałem się, ja też bardzo nie lubię nagrywać zawsze pod słońcem, bo często jest tak, że jak ktoś dostaje obiektyw anamorficzny, to wszystkie ujęcia robi pod światło ostre, żeby po prostu w każdym ujęciu była ta flara zauważalna. Ja tegoś takiego bardzo nie lubię. Pamiętajcie, że flara to jest efekt uboczny wady obiektywu, nie ma co ukrywać. Cała halacja, która wpada do obiektywu jest błędem i ja na przykład staram się bardzo tego zawsze unikać. Niemniej jednak jest to czasami na przykład jakiś walor, który może podnieść wartość wideo, więc to trzeba robić z głową, żebyście nie przesadzali. Jeśli na przykład robicie na obiektywach anamorficznych, nie róbcie każdego ujęcia z ostrym światłem do obiektywu, żeby w każdym było. Jeśli ktoś się zna, to na pewno zauważy, że robiliście na obiektywie anamorficznym. Jeśli na przykład będzie to oglądał jakiś zwykły widz, jeśli dacie mu 5., 10 ujęcie z flarą,
to zaspokoi jego potrzeby i zobaczy, że to jest naprawdę hollywoodzkie i nie musicie robić tego co ujęcie, więc spokojnie. To, co jeszcze jest fajne w tym zestawie LEOwy, jest to, że oprócz bagnetu EF mamy również bagnet PL. I to na przykład mogliście zauważyć, kiedy testowałem ten obiektyw na Alexie 35, ale teraz nie zdejmuję go z mojego Pocketa 6K Pro, bo po prostu to fajnie tutaj ze sobą działa. Ale fajnie, że producent daje możliwość na zapięcie do profesjonalnej kamery, zarówno jak i takiej mniejszej, no ja traktuję Pocketa półprofesjonalnie, bo wiadomo. Alexa jest super profesjonalna, to nie mogę aż tak bardzo w piedestały podnosić Pocketa. Ja też nie chcę was tutaj zagadać dużą ilością słów, że to jest super obiektyw, że fajny, bo to nie o to chodzi. Dla mnie, tak jak na przykład ja szukam recenzji sprzętów, ja nie potrzebuję tekstu mówionego, ja potrzebuję obraz i zobaczyć, jak zachowuje się dany obiektyw w danej przestrzeni. I tak staram się również podejść do was, pokazując wam, jak ten obiektyw pracuje, jaki on obraz daje. I dużo, tak jak zauważyłem, jest również użytkowników Pocketa, więc bardzo chciałem przetestować ten obiektyw na Pockecie, bo wiem, że będziecie mieli wtedy odniesienie 1:1, jak on się zachowuje, będzie zachowywał przy waszych zleceniach. Jeśli miałbym się przyczepić do jakichś takich rzeczy, minusów, które gdzieś na pewno tutaj występują, bo w każdej rzeczy występują minusy, ja myślę, że przede wszystkim cena. Ja myślę, że jak na chiński obiektyw on mógłby być tańszy, ale no to rynek dyktuje ceny, nie my, więc musimy to zaakceptować. I drugi taki minus, i też ciężko mi mówić, że to jest minus, po prostu to jest taka charakterystyka obiektywów anamorficznych, ale chodzi mi o close focus. Można się tutaj ratować oczywiście dioptersem, czy jakimiś filtrami makro, niemniej jednak ja i tak mam zapiętego na niego promista i te wszystkie ujęcia, które widzicie na nim nagrane, są nagrane z promistem. To dokładanie kolejnych filtrów już trochę tam też traci sens. Filtry ze sobą jakoś tam też nie zawsze lubią współpracować, więc oczywiście mógłbym się pozbyć promista, wtedy sobie robić makro. No widzicie, więc to wszystko siedzi w głowie i w charakterystyce swojej pracy. Wszystko da się zrobić, po prostu tylko trzeba to przetestować, zobaczyć, jak to działa. I tak poważnie, z czystym sumieniem mogę przyznać, że to jest mój ulubiony obiektyw anamorficzny, ależ to bardzo lubię na nim pracować. Przede wszystkim ze względu na swoją wagę, ale chyba takim głównym czynnikiem, dlaczego ja zawsze go wybieram, jest jego charakterystyka obrazka, które on mi daje i z którego ja wiem, że ja mogę dużo wyciągnąć, ja wiem, jak to będzie mniej więcej wyglądało i wiem, że w jakim stopniu gwarantuje mi on już sukces na dzień dobry, bo wiadomo, obiektywy anamorficzne wyglądają dużo lepiej i no do tego dąży każdy filmowy, żeby po prostu wyglądało to jak najbardziej filmowo. A ten obiektyw to daje. Także tyle ode mnie. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu albo wbijajcie do mnie na Instagram, tam również bardziej na bieżąco odpowiadam. A jeśli macie pytania jakieś stricte techniczne, to myślę, że najfajniejszą alternatywą będzie wbicie do Leowa Polska, czy to na Instagramie, czy gdzieś znaleźć ich na mailowo. W sumie podeślę wam też link tutaj w filmie, opisie filmu, żebyście mogli sobie po prostu do nich jakieś techniczne, o których ja może nie będę wiedział, oni odpowiedzą na każde pytanie, bo są też bezpośrednio w kontakcie z producentem, więc mogą wam od razu pomóc. Także nie przedłużając, bardzo wam dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!